Kiedy mieszkańcy Śląska słyszeli to nazwisko, zamierali. Nie ze wstydu, ze strachu. Marcin J. Cyklop. Pseudonim wziął się z jednego szczegółu, który trudno było przeoczyć. Szklane oko. Nie ukrywał go. Nie wstydził się. Wręcz przeciwnie. Bywał w wielu miastach. Katowice, Tychy, Będzin, Mikołów, Sucha Beskidzka. Zawsze tak samo. Czyste ubranie, spokojny ton głosu, a w dłoni coś, co przyciągało dzieci. Cukierek, zabawkowy piesek, komiks. Cokolwiek, co działało, bo on wiedział, co działa. Był drapieżcą, wytrwałym, wyrachowanym i cierpliwym. Swoje ofiary wybierał z precyzją. Tylko dzieci. Wiek między 7 a 13 lat. Zazwyczaj chłopcy. Samotni, znudzeni i łatwowierni. Wabił ich do piwnic, pustostanów, do lasów i do klatek schodowych. Tam brutalnie gwałcił, bez skrupułów. Groził śmiercią. Czasem bił do nieprzytomności. Nigdy nie wracał 2 razy w to samo miejsce. Zmieniał miasto, zmieniał rytm, ale nie zmieniał siebie. Policja szukała go przez lata, a ofiary milczały z przerażenia. Były za małe, żeby dokładnie opisać twarz. Wiedzieli tylko jedno. Miał jedno oko i mówił spokojnie, jakby nic złego się nie działo. Cyklop przestał być tylko imieniem w aktach. Stał się legendą przerażenia. Symbolem tego, że zło może mieć ludzką twarz. Że może pachnieć wodą po goleniu, mieć uśmiech na twarzy i do końca być pewne bezkarności. Lato 1997 roku. Pierwsze zgłoszenie. Chłopiec, 9 lat. Znaleziony w krzakach przy torach kolejowych. Zakrwawiony. Nic nie mówił przez 3 dni. Potem opisał mężczyznę. Miał jedno oko i mówił spokojnie, jak pan z telewizji. To nie był incydent. To był początek. Marcin J. działał metodycznie. Szukał ofiar na osiedlach, przy szkołach, w sklepach i w kościołach. Nie musiał być szybki. Wystarczyło, że był sprytny i przekonujący. Czasem prosił o pomoc w przeniesieniu rzeczy. Czasem pokazywał pieska. Albo mówił, że zna rodziców. I dzieci szły z nim, bo wyglądał zwyczajnie. Mikołów, Tychy, Nakło Śląskie, Będzin, Sucha Beskidzka. Rejon inny, metoda ta sama. Zaciągał ofiary do opuszczonych miejsc. Gwałcił brutalnie. Groził nożem. Zastraszał. Czasem nagrywał, a potem odchodził. Zdarzyło się, że zostawił dziecko półprzytomne. Innym razem z groźbą. Jeśli powiesz mamie, przyjdę po twojego brata. I nikt nie mówił. Przez lata umykał sprawiedliwości. Bo nikt nie wiązał spraw dziejących się w różnych miastach. Bo nie zostawiał śladów DNA. Oficjalnie udowodniono mu 7 brutalnych gwałtów na dzieciach. Ale śledczy i psychologowie są zgodni. Ofiar mogło być znacznie więcej. Może kilkadziesiąt, może więcej. Nigdy do tego się nie przyznał. Nigdy nie okazał skruchy. Nigdy nie wyraził żalu. Bo Marcin J. nie uważał, że robił coś złego. Uważał, że miał do tego prawo. Został złapany w 2002 roku. Po tym, jak przez nieostrożność popełnił błąd. Zostawił ślad na ubraniu jednej z ofiar. Trafił do aresztu, a potem przed sąd. W 2004 roku zapadł wyrok. Marcin J., znany jako Cyklop, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za brutalne gwałty na co najmniej 7 dzieci. Sędziowie nie mieli wątpliwości co do winy. Ale długość kary pozostawia do dziś więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego nie więcej? Dlaczego nie dożywocie?
Dlaczego nie uznano go za zagrożenie dla społeczeństwa, choć biegli ostrzegali? Bo w świetle prawa to zwykły przestępca, nie seryjny, nie zabójca. On po prostu gwałcił dzieci. W więzieniu Marcin J. nie przechodził resocjalizacji, nie współpracował z psychologami, nie wykazywał skruchy, ale też nie okazywał agresji. Był idealnym więźniem na papierze. Pracował w bibliotece, cicho, regularnie i spokojnie. Kiedy w 2019 roku pomału zbliżał się do końca kary, służba więzienna złożyła wniosek. Zachodzi ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. Wnioskowana izolacja w ośrodku zamkniętym w Gostyninie. Ten ośrodek to miejsce dla najbardziej niebezpiecznych. Tych, wobec których zachodzi duże prawdopodobieństwo, że powtórzą zbrodnie. Więcej o tym ośrodku możecie posłuchać w jednym z moich poprzednich podcastów. Ale sąd wniosek odrzucił. Powód? Brak aktualnej diagnozy klinicznej. Brak bezpośredniego zagrożenia. Brak przepisów, które jednoznacznie uznałyby go za osobę niebezpieczną. Czyli zbyt groźny, by spać spokojnie, a nie dość groźny, by go zatrzymać. Marcin J. opuścił więzienie w maju 2023 roku. Wyrok skończył się 2 lata wcześniej, bo wykazywał dobrą postawę. Nie objęto go dozorem elektronicznym. Nie miał zakazu zbliżania się do dzieci. Nie miał też obowiązku terapii. Był wolny. I wrócił. Do ludzi, do bloków, do miasta, do dzieci. Wrócił do miejsca, które znał najlepiej. Siemianowice Śląskie. Znów pojawił się na ulicach. Ta sama sylwetka, ten sam krok. Ludzie zaczęli go rozpoznawać. Pojawiły się zdjęcia w mediach społecznościowych, ostrzeżenia. Cyklop widziany na osiedlu. Nie puszczajcie dzieci samych do szkoły. Zamknijcie drzwi i zamknijcie okna. Lokalna policja otrzymała dziesiątki zgłoszeń. Ludzie dzwonili, pisali i błagali. Ale policja rozkładała ręce. Nie mamy podstaw, by go zatrzymać. Nie narusza prawa. Wszystko, co można było zrobić, to obserwować. Państwo nie miało żadnych narzędzi, by chronić mieszkańców przed kimś, kto odbył już karę i kto w opinii biegłych nadal może być zagrożeniem. Po wyjściu z więzienia Marcin J. nie zniknął, nie zaszył się gdzieś na odludziu, nie wyjechał. Po prostu wrócił. Do tych samych ulic, które znał. Do bloków, w których dorastały kolejne dzieci. Widziano go wielokrotnie. Pod szkołą w Katowicach, w autobusie w Mysłowicach, na ławce pod marketem w centrum Siemianowic. Nie robił nic specjalnego, tylko siedział, patrzył, czasem się uśmiechał. Ale mieszkańcy nie mieli złudzeń. To nie był człowiek, który się zmienił. To był człowiek, który czekał. Na jednej z ulic ktoś napisał sprayem: tutaj mieszka cyklop. Nie było pomyłki. To był adres, który musiał zmieniać już kilkakrotnie, bo gdziekolwiek się pojawił, ludzie go przepędzali. Ostatnie znane miejsce jego pobytu to zrujnowana kamienica, tymczasowe zameldowanie. Brak pracy, brak opieki psychiatrycznej, brak planu. Ale jedno było jasne, nie brakowało mu odwagi, by znów się pokazać. A dzieci rosły, nowe, nieświadome. Rodzice bali się puszczać je same do szkoły, nie dlatego, że coś się działo, tylko dlatego, że on był gdzieś obok. W grudniu 2024 roku Marcin J. ponownie trafił za kraty. Powód? Złamanie sądowego zakazu zbliżania się do własnej siostry. Pomimo jednoznacznych postanowień sądu, pomimo odbytej wcześniej kary za brutalne gwałty na dzieciach, on znów przekroczył granicę. Odsiadka nie była długa, zaledwie kilka miesięcy. 19 kwietnia 2025 roku opuścił zakład karny. Znowu. Tym razem z elektroniczną bransoletą na nodze. Informuje ona władzę o każdym jego kroku.
Wyznacza też strefę, której nie wolno mu przekraczać. Stały nadzór, terapia korekcyjna, orzeczona przez sąd. Państwo po raz pierwszy od lat zaczęło reagować. Ale pytanie brzmi, czy nie za późno? Jeden z ekspertów psychiatrii sądowej powiedział: Cyklop nie rokuje. To sprawca z głęboko zakorzenionym pędem seksualnym. Izolacja była konieczna, a bransoleta może go spowolnić, ale nie zmieni. Marcin J. nie wyraził skruchy. Nie współpracował. Nie wykazał żadnych oznak resocjalizacji. Wciąż jest uznawany przez biegłych za osobę potencjalnie niebezpieczną. Ale żyje na wolności. W pobliżu szkół, przystanków, sklepów i placów zabaw. Dlaczego sąd nie zamknął go w ośrodku w Gostyninie? Dlaczego trzeba było czekać, aż złamie zakaz? Dlaczego dopiero teraz założono mu bransoletę? Odpowiedzi nie ma. Są tylko fakty. Cyklop znów chodzi po naszych miastach. I znów system mu na to pozwolił. Na dziś to wszystko. Jeżeli lubicie moje podcasty, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Bardzo dziękuję.